Dubrownik, kamienne mury, forteca nad morzem i średniowieczne uliczki, które dziś cały świat zna jako królewską przystań. Wygląda jak gotowa scenografia do opowieści o władzy, oblężeniach i intrygach. Potężne mury, bramy i twierdze przez wieki chroniły miasto przed atakami od strony lądu i morza. W tym filmie zabierzemy Was do Dubrownika, pokażemy jego najważniejsze atrakcje i cofniemy się do czasów, gdy za murami toczyło się życie pełne napięć i walki o niezależność. Zapraszamy do Dubrownika. Dubrownik był niewielkim państwem miastem i stolicą Republiki Raguzy. Nie budował swojej pozycji siłą, lecz doskonale opanował sztukę dyplomacji i handlu, dzięki czemu potrafił przetrwać między wielkimi mocarstwami. Atmosferę dawnego Dubrownika najlepiej czuć spacerując po potężnych murach, które do dziś otaczają miasto. Fortyfikacje mają długość niemal 2 kilometrów i należą do najlepiej zachowanych systemów obronnych w Europie. W najwyższych miejscach mury sięgają około 25 metrów wysokości. Od strony lądu mają zwykle od 4 do 6 metrów grubości, bo stąd spodziewano się najgroźniejszych ataków. Od strony morza są wyraźnie cieńsze i mają od 1,5 do 3 metrów. Rozbudowany system obronny z wieżami, basztami, bastionami i fortecami rozwijany był etapami przez stulecia. W całym układzie znajdowało się 16 wież, 3 fortece i 6 bastionów. Do dziś w panoramie Dubrownika wyróżnia się kilka punktów obrony. Minczeta, położona od strony lądu, była najwyższym punktem fortyfikacji. Bokar strzegł zachodniego wejścia do miasta. Fort Świętego Jana pilnował portu, a monumentalny Rewelin osłaniał Dubrownik od wschodu. Z zachodniej strony miasta broniła dodatkowo stojąca poza murami twierdza Lovrijenac. Według popularnej opowieści, w czasie rozbudowy fortyfikacji, każdy mężczyzna przybywający do miasta musiał przynieść ze sobą kamień. Strażnicy mieli nawet pilnować, by jego ciężar był adekwatny do siły danej osoby, więc jeśli ktoś przyniósł zbyt mały, musiał wrócić po większy. Miał to być sprytny sposób na transport materiału potrzebnego do budowy murów. Dziś po zakupie biletu można spacerować po murach i podziwiać piękne widoki na czerwone dachy Starego Miasta, Adriatyk i zwartą zabudowę Dubrownika. Po drodze warto zajrzeć do Muzeum Morskiego, które mieści się w Forcie Świętego Jana. W środku można poznać morską historię Dubrownika i zobaczyć między innymi modele dawnych statków, mapy oraz pamiątki związane z handlem i żeglugą. Z murów można też wejść do niewielkiego studia Politika, jednego z chorwackich malarzy XX wieku. Jeżeli planujecie zwiedzić coś więcej niż same mury, warto rozważyć kupno Dubrownik Pass na 24 godziny, 72 godziny albo 7 dni. Karta obejmuje wejście na mury, najważniejsze muzea i galerie Dubrownika, a także transport publiczny, więc wyjdzie taniej niż kupowanie pojedynczych wejść. Przy 2 dłuższych pakietach są też zniżki na rejs na wyspę Lokrum. Szczególne miejsce w systemie obronnym zajmuje Fort Lovrijenac.
Został zbudowany na ponad 30-metrowej skale tuż poza zachodnimi murami miasta, by kontrolować dostęp do Dubrownika od strony morza oraz zachodniego wejścia przez bramę Pile. Ciekawa jest sama konstrukcja fortu. Od strony morza jego mury są bardzo grube i miejscami mają nawet 12 metrów. Od strony miasta ściana jest zaskakująco cienka i ma zaledwie około 60 cm. Władze Republiki brały nawet pod uwagę bunt załogi fortu. Gdyby do niego doszło, miejskie armaty mogłyby łatwo przebić cienki mur i odzyskać kontrolę nad twierdzą. Nad wejściem do fortu widnieje napis: wolności nie sprzedaje się za żadne złoto świata. U stóp fortu znajduje się zachodnia przystań, osłonięta przez Lovrijenac i Basztę Bokar. Nie był to główny port handlowy Dubrownika, ale ważna, naturalnie chroniona zatoka przy zachodnim wejściu do miasta. Dziś wiele osób kojarzy to miejsce z gry o Tron. Fort zagrał czerwoną twierdzę, a zachodnia przystań pojawiła się w serialu jako portowa część królewskiej przystani. W pobliżu rozpoczynają się i kończą spływy kajakowe, organizowane wzdłuż murów Starego Miasta oraz wokół wyspy Lokrum. Niedaleko stąd znajduje się Park Gradac, czyli spokojniejsza i bardziej zielona strona Dubrownika. To niewielki park na klifie, z alejkami wśród sosen i widokiem na morze. Park Gradac fani gry o Tron mogą kojarzyć przede wszystkim jako miejsce uczty weselnej króla Joffreya. W czasie naszego pobytu park był niestety zamknięty, ale i tak warto tu podejść, choćby dla samych widoków z klifu. Kierujemy się teraz w stronę Starego Miasta, żeby zobaczyć, co kryje się za jego murami. Na Stare Miasto wejdziemy przez bramę Pile, która przez wieki była główną bramą Dubrownika od strony lądu. To właśnie tędy do miasta docierali kupcy, mieszkańcy i przybysze, a wejścia strzegł rozbudowany system obronny. Brama składa się z dwóch części: zewnętrznej i wewnętrznej. Do miasta prowadził kamienny most, który łączył się z drewnianym mostem zwodzonym. Po zmroku most podnoszono, odcinając dostęp do miasta. Nad wejściem widać posąg świętego Błażeja, patrona Dubrownika. Tuż pod nim można dostrzec 3 kamienne głowy, z którymi wiąże się miejscowa legenda. Według niej mają być pamiątką po zakazanych romansach między klaryskami a franciszkanami, których klasztory znajdowały się niedaleko bramy Pile. Za bramą Pile uwagę przyciąga wielka fontanna Onufrego. Powstała w XV wieku, kiedy do Dubrownika doprowadzano miejski wodociąg ze źródła oddalonego o około 12 km. Cały system działał dzięki grawitacji, więc woda mogła płynąć do miasta bez użycia pomp, co jak na tamte czasy było ogromnym osiągnięciem inżynieryjnym. Dzięki temu Dubrownik miał stały dostęp do świeżej wody pitnej, co miało ogromne znaczenie zwłaszcza podczas oblężeń i letnich susz. Sama fontanna ma 16 boków, a każdy z nich zdobi kamienny maszkaron, czyli rzeźbiona twarz, z której ust do dziś wypływa woda. Z fontanną wiąże się też jedna z najpopularniejszych lokalnych opowieści. Jeśli napijecie się wody ze wszystkich 16 kranów, spełni się wasze życzenie. Trudno powiedzieć, ile w tym prawdy, ale jeśli już jesteśmy na miejscu, to może warto spróbować. Jeśli podobają Ci się nasze filmy, zostaw łapkę w górę i subskrypcję, bo pomoże nam to w rozwoju tego kanału. Naprzeciwko fontanny stoi klasztor franciszkanów. Z zewnątrz wydaje się dość surowy,
ale za jego murami kryje się jedna z ciekawszych historii dawnego Dubrownika. Przez stulecia było to nie tylko miejsce modlitwy, lecz także ważny punkt opieki medycznej. Zakonnicy przygotowywali tu lekarstwa, pomagali chorym i prowadzili aptekę, która została założona w 1317 roku i uznawana jest za jedną z najstarszych czynnych aptek w Europie. W przyklasztornym muzeum można zobaczyć dawne prasy, moździerze, precyzyjne wagi, naczynia apteczne i stare księgi z recepturami. Duże wrażenie robi też wewnętrzny dziedziniec z XIV-wiecznymi krużgankami. Wspiera je 120 smukłych kolumn, a każda z nich ma inny kapitel, czyli ozdobne zwieńczenie. Można wypatrzyć roślinne ornamenty, geometryczne wzory, fantastyczne stworzenia, ludzkie twarze, demony i ukryte symbole. Obok klasztoru i kościoła franciszkanów można zobaczyć wyślizganą płytę wystającą ze ściany. Jak mówi tradycja, trzeba na niej stanąć i zdjąć element garderoby, utrzymując równowagę. Ma to zapewnić szczęście w miłości i wcale nie jest to takie proste. Tuż obok klasztoru franciszkanów zaczyna się Stradun, czyli główna ulica Starego Dubrownika. Ma prawie 300 metrów długości i od wieków była najważniejszą przestrzenią publiczną miasta. Miejscem spotkań, handlu, uroczystości i codziennego życia. Dawniej w tym miejscu znajdował się bagnisty przesmyk morski, który oddzielał od siebie dwie sąsiednie osady. Z jednej strony leżała Raguza, założona na skalistej wysepce przez ludność romańską, a z drugiej słowiański Dubrownik, położony na stałym lądzie. Z czasem przesmyk zasypano, a w jego miejscu wytyczono główną ulicę miasta. Dziś po obu stronach Stradunu stoją niemal identyczne kamienice, w których mieszczą się sklepy, kawiarnie i restauracje. Obecny wygląd ulicy to w dużej mierze efekt odbudowy po trzęsieniu ziemi i pożarach, które zniszczyły znaczną część Dubrownika. Wprowadzono wtedy ścisłe zasady zabudowy, dlatego kamienice otrzymały podobną wysokość, uporządkowane elewacje i jednolity rytm. Szczególnie charakterystyczne są partery, które były od początku projektowane z myślą o handlu. Drzwi i okno sklepu mieszczą się we wspólnym kamiennym obramieniu, a kamienna płyta pod oknem mogła służyć jako lada. Na końcu Stradunu znajduje się plac Luja, czyli reprezentacyjne centrum dawnego Dubrownika. Koncentrowało się tu polityczne i publiczne życie miasta. Wokół placu stoją jedne z najważniejszych budynków Republiki Raguzy. W cieniu tych budowli stoi mała fontanna Onufrego, znacznie skromniejsza od tej przy bramie Pile, ale również związana z miejskim wodociągiem. Zbudowano ją po to, by dostarczać wodę wschodniej części Starego Miasta, między innymi targowi na placu Luja, mieszkańcom i najważniejszym budynkom dawnej Republiki. Na środku placu stoi kolumna Orlanda, czyli kamienny słup z postacią średniowiecznego rycerza. Wzniesiono ją na początku XV wieku i przez stulecia była jednym z najważniejszych symboli niezależności Dubrownika. Przy niej ogłaszano ważne decyzje, a nad placem powiewała flaga Republiki Raguzy. Prawa ręka Orlanda trzymająca miecz pełniła ważną funkcję.
Długość jego przedramienia, czyli dokładnie 51,2 cm, była oficjalną długością w Republice, zwaną łokciem dubrownickim. Kupcy z całego świata musieli przykładać swoje towary do specjalnie wyrytej linii u stóp pomnika, by udowodnić, że nie oszukują klientów. Przy placu Luża stoi pałac Sponza, w którym przez wieki skupiały się sprawy handlu, finansów i miejskiej administracji. Działał tu urząd celny, waga miejska, mennica, zbrojownia i instytucje związane z handlem. Tu krzyżowały się interesy kupców przybywających do Dubrownika z różnych stron Morza Śródziemnego. Pałac należy do nielicznych budynków, które przetrwały wielkie trzęsienie ziemi z 1667 roku. Dziś mieści się tu archiwum, przechowujące historię dawnej Republiki Raguzy. Można jednak bezpłatnie wejść na wewnętrzny dziedziniec. Na jednym z łuków wewnątrz pałacu do dziś widnieje łacińska inskrypcja przypominająca kupcom o uczciwości, która brzmi mniej więcej: nasze wagi nie pozwalają oszukiwać. Gdy ważę towary, Bóg waży mnie. Obok pałacu Sponza wznosi się smukła dzwonnica miejska. Na jej fasadzie uwagę zwraca zabytkowy zegar, który nie tylko odmierza czas, ale też pokazuje fazy księżyca. Za dzwonnicą biegnie niepozorna ulica Świętego Dominika, która łączy plac Luża ze wschodnią bramą Plocze. Prowadzi między wysokimi murami klasztoru dominikanów a kamienicami Starego Miasta. Jej surowe kamienne ściany posłużyły jako tło dla scen z królewskiej przystani w serialu Gra o Tron. Wróćmy jednak na plac Luża, bo znajduje się tu jeszcze barokowy kościół Świętego Błażeja. To jedna z najważniejszych świątyń w Dubrowniku, poświęcona patronowi miasta. Trochę dalej stoi Pałac Rektorów, najważniejszy budynek polityczny dawnej Republiki Raguzy. Mieściła się tu siedziba władz, trybunał i rezydencja rektora, czyli głowy państwa. Ciekawy był sam sposób sprawowania władzy. Kadencja rektora trwała zaledwie miesiąc i w tym czasie nie mógł on swobodnie opuszczać pałacu ani spotykać się z rodziną, bo miał całkowicie poświęcić się sprawom państwowym. Miało to zapobiec nadużyciom, korupcji i zbyt dużej koncentracji władzy w jednych rękach. Przypominał o tym napis nad wejściem: zapomnijcie o sprawach prywatnych, troszczcie się o publiczne. Pałac łączy elementy gotyku, renesansu i baroku, bo przez wieki był kilkukrotnie przebudowywany po zniszczeniach i pożarach. Warto zajrzeć na jego wewnętrzny dziedziniec, otoczony eleganckimi arkadami. Znajdują się tu kamienne schody, które fani Gry o Tron mogą kojarzyć z serialowego Carve. Dziś w Pałacu Rektorów działa Muzeum Historii Kultury, w którym można zobaczyć wnętrza, meble, stroje, broń, dokumenty i przedmioty związane z życiem dawnej elity Dubrownika. Jednym z ciekawszych eksponatów są lektyki, czyli bogato zdobione przenośne siedziska noszone przez tragarzy. Korzystali z nich najzamożniejsi mieszkańcy miasta, dla których był to wygodny, ale też bardzo prestiżowy sposób przemieszczania się po mieście.
tej części Starego Miasta wyróżnia się katedra Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, wzniesiona po wielkim trzęsieniu ziemi z 1667 roku. Nie była to jednak pierwsza świątynia w tym miejscu. Pod jej fundamentami odkryto pozostałości starszej romańskiej katedry. Z tym miejscem wiąże się też jedna z najbardziej znanych miejskich legend. Według tradycji fundatorem wcześniejszej katedry miał być angielski król Ryszard Lwie Serce. Wracając z krucjaty, jego statek rozbił się o skały pobliskiej wysepki Lokrum. Król ślubował, że jeśli przeżyje sztorm, zbuduje wspaniały kościół w miejscu ocalenia. Mieszkańcy Dubrownika przekonali go jednak, że świątynia będzie znacznie lepiej wyglądać w obrębie bezpiecznych murów miejskich. W starej części Dubrownika znajdują się także schody jezuickie, prowadzące na plac przed kościołem świętego Ignacego. Ich elegancki układ może kojarzyć się ze schodami hiszpańskimi w Rzymie. To podobny sposób budowania reprezentacyjnej przestrzeni i prowadzenia wzroku ku górze. Dla wielu osób to przede wszystkim jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc związanych z serialem Gra o Tron. To właśnie tutaj nakręcono słynny marsz pokutny Cersei Lannister. Na górze znajduje się niewielki plac, przy którym stoi kościół świętego Ignacego oraz dawne kolegium jezuickie, które przez stulecia należało do najważniejszych placówek edukacyjnych w Republice Raguzy. Kształciły się tu elity intelektualne i dyplomatyczne, które później współtworzyły życie publiczne miasta. Z placu przed kościołem świętego Ignacego można zejść kamiennymi uliczkami prosto do Starego Portu. W tym miejscu miasto otwierało się na Adriatyk, zamorski handel i kontakty z całym śródziemnomorskim światem. W czasach świetności flota handlowa Dubrownika liczyła około 200 statków i należała do najważniejszych na Adriatyku. Wejścia do portu od strony morza strzeże fort Świętego Jana, którego początki sięgają średniowiecza. Dawniej, każdego wieczoru, a także w momentach zagrożenia, od fortu w stronę wieży Świętego Łukasza przeciągano potężny żelazny łańcuch. Zamykał on wejście do portu i chronił stojące tu statki przed nocnymi atakami piratów oraz wrogich okrętów. W porcie można zobaczyć potężne arkady Wielkiego Arsenału, czyli dawnej miejskiej stoczni, gdzie budowano i naprawiano statki. Niedaleko portu znajdują się lazarety, czyli dawny kompleks kwarantanny. Lazarety powstały przy jednym z najważniejszych wejść do miasta i były częścią przemyślanego systemu ochrony przed epidemiami. Każdy podróżny czy kupiec przybywający z terenów zagrożonych zarazą musiał spędzić tu w całkowitej izolacji od 30 do 40 dni, zanim pozwolono mu wejść do miasta. Dziś lazarety pełnią już zupełnie inną funkcję. Mieszczą się tu między innymi restauracje i przestrzenie kulturalne. Mijamy dawne lazarety i idziemy dalej, w stronę plaży Banie. Jej największym atutem jest położenie, bo leży niemal u stóp Starego Miasta i widać z niej mury oraz wyspę Lokrum.
Lokrum to niewielka zielona wyspa położona niedaleko Starego Miasta. Ze Starego Portu można dopłynąć tu promem w kilkanaście minut. Bilet obejmuje nie tylko rejs, ale też wstęp na wyspę, która jest rezerwatem przyrody, oraz wszystkie atrakcje, które się na niej znajdują. Już po zejściu z promu widać, że Lokrum ma zupełnie inny klimat niż zatłoczony Dubrownik. Po wyspie swobodnie spacerują pawie, sprowadzone tu w XIX wieku z Wysp Kanaryjskich przez arcyksięcia Maksymiliana Habsburga. Wśród zieleni ukryte są ruiny dawnego klasztoru benedyktynów, którego historia sięga XI wieku. W dawnym klasztorze można zobaczyć replikę żelaznego tronu, bo wyspa pojawiła się w serialu Gra o Tron jako egzotyczne miasto Carve. Warto zajrzeć również do ogrodu botanicznego, gdzie rosną m.in. eukaliptusy, kaktusy, sukulenty i rośliny sprowadzane z różnych części świata. Jednym z najpopularniejszych miejsc do kąpieli jest tutejsze Morze Martwe, czyli niewielkie słone jeziorko połączone z Adriatykiem. Jeżeli pójdziecie dalej w stronę skalistego brzegu i zejdziecie w dół po skałach, traficie na naturalne skalne okno. Najwyższym punktem na Lokrum jest Fort Royal. Prowadzi do niego ścieżka znana jako Path of Paradise. Z fortu roztacza się piękna panorama. Widać stąd Dubrownik, mury miejskie, Adriatyk i pobliskie wyspy. Spacerując po Lokrum, warto co jakiś czas zejść z głównej trasy w stronę punktów widokowych i skalistych zatoczek. Na wyspie zachowały się też ślady dawnych zabudowań związanych z kwarantanną, bo Lokrum było częścią szerszego systemu ochrony Dubrownika przed epidemiami. Z wyspą wiąże się też mroczna legenda, kiedy na przełomie XVIII i XIX wieku wojska napoleońskie kazały benedyktynom opuścić wyspę, mnisi postanowili odprawić ostatnią mszę, a potem trzykrotnie obejść Lokrum ze świecami odwróconymi płomieniami do dołu. Według legendy rzucili wtedy klątwę na każdego, kto spróbuje przejąć wyspę dla siebie. Z czasem zaczęto łączyć tę historię z tragicznymi losami niektórych późniejszych właścicieli Lokrum, między innymi Maksymiliana Habsburga, który został rozstrzelany w Meksyku. Do dziś na wyspie nie można zostać na noc i trzeba opuścić Lokrum ostatnim promem, zanim zapadnie zmrok. Na koniec warto spojrzeć na Dubrownik z góry. Nad miastem wznosi się wzgórze Srydży, wysokie na 415 metrów. Rozciąga się stąd najbardziej znana panorama Dubrownika, z widokiem na Stare Miasto, wyspę Lokrum i okoliczne wyspy rozsiane po Adriatyku. Na szczyt można wjechać kolejką linową albo wejść pieszo. Jedna z popularnych tras prowadzi drogą krzyżową. Na górze stoi Fort Imperial, zbudowany w 1810 roku z rozkazu Napoleona, już po upadku Republiki Raguzy.
Nieprzypadkowo twierdza powstała właśnie tutaj, bo od dawna było jasne, że kto kontroluje wzgórze, ten ma pod kontrolą także całe miasto. W latach 90. XX wieku fort stał się jednym z kluczowych punktów obrony. Dziś w jego wnętrzach działa muzeum poświęcone tamtym wydarzeniom. Choć tarasy przy górnej stacji kolejki oferują świetny widok, warto podejść jeszcze kawałek dalej, drogą prowadzącą do pobliskiej wsi Bosanka. Według nas to tu widoki są najpiękniejsze. Kiedy słońce zaczyna chować się nad Adriatykiem, a jasny kamień odbija ciepłe światło latarni, Dubrownik powoli cichnie. Dla wielu osób to przede wszystkim jedno z najpiękniejszych miast nad Adriatykiem i słynna filmowa sceneria. Za tym wszystkim kryje się jednak historia dawnej republiki, która przez wieki potrafiła przetrwać między silniejszymi sąsiadami, dzięki handlowi, dyplomacji i świetnej organizacji. Była wierna jednej zasadzie: wolności nie sprzedaje się za żadne złoto świata. My byliśmy w Dubrowniku w kwietniu i zdecydowanie polecamy ten termin. Turystów było dużo mniej niż w sezonie, a pogoda pozwalała spokojnie spacerować po murach i zwiedzać miasto bez większych tłumów. Dubrownik naprawdę nas zaskoczył. Wiedzieliśmy, że jest piękny, ale na miejscu okazał się jeszcze bardziej spójny i niezwykły niż się spodziewaliśmy. Czasem trudno było nam uwierzyć, że takie miasto istnieje naprawdę, a nie jest tylko filmową scenografią. Mamy nadzieję, że ten film pomoże Wam zaplanować zwiedzanie Dubrownika. Dajcie znać, czy wybieracie się tam w najbliższym czasie, a może już tu byliście. Jeśli chcecie być na bieżąco z naszymi kolejnymi filmami, zachęcamy do zasubskrybowania kanału Poznaję Kraje.